Witam na moim kanale. Pokażę w tym filmiku, jak zrobić taką zakładkę w kształcie żaby, która nie jest moim projektem. Opis jej wykonania zobaczyłam w internecie pod tytułem Żaba krok po kroku. Ta jest wykonana z włóczki Gazal Baby Cotton. Ta druga zaś, wykonana jest z włóczki Pier Art Jeans. Obie te żaby wykonałam na szydełku numer 2. Ta całkowita długość to 30 cm, zaś ta, jak widzimy, ma 33 cm długości. Każda z nich ma podniebienie. Ta ma zrobione białą włóczką Baby Gazal Cotton, ta zaś czarną włóczką. Każda z nich ma czerwony język, ale ten język wykonany jest z włóczki Pier Art Jeans, natomiast ten bardziej jest sprężysty, wykonany jest z wełny. Każdy wykonany jest, ma długość 30 oczek łańcuszka. Czyli potrzebna jest włóczka w 3 kolorach i potrzebny jest wypychacz, aby wypchać tutaj głowę żaby. Oko tutaj wykonałam z grafitowej wełny, dosyć grube. Oczywiście długość żaby, tej zakładki zależy od tego, ile rzędów zrobimy długości samej zakładki. Te nogi są różnej długości. Robiąc te zakładki według opisu, o którym mówiłam wcześniej, dokonałam tu trochę zmian w tym opisie. Przede wszystkim skróciłam te nogi. Zapraszam do wykonania ze mną takiej zakładki i użyję teraz do wykonania tej włóczki w tym kolorze, czyli tu mam włóczkę zieloną, podniebienie zrobię w takim ciemnym zielonym, tu mam czerwoną, białą na oczy i tę włóczkę na zakończenie wykończenie oczu. No i potrzeba jeszcze igły i nożyczek. Przystępuję do wykonania tej zakładki. Zacznę od wykonania głowy. Zacznę od magicznego pierścienia, na którym wykonam 6 półsłupków. Tutaj zmniejszę. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz tę nitkę ściągam i łączę pierwszy z ostatnim półsłupkiem. Łączę oczkiem ścisłym i robię następny rząd, czyli robię w każdym oczku 2 półsłupki. Raz, 2, 3, 4, 8,
9, 10, 11 i 12. Drugi rząd zakończony. Przystępuję do rzędu trzeciego, którym robię w pierwszym oczku 1 półsłupek, w drugim oczku 2 półsłupki. I znowu 1 półsłupek, a w następnym oczku 2 półsłupki razem. I tak powtarzam do końca. Ten rząd to jest rząd trzeci, licząc magicznym pierścieniem. I zbliżam się do końca rzędu trzeciego. I w ten sposób mam 18 półsłupków. Skończyłam rząd trzeci. I teraz rząd czwarty zaczynam, gdzie robię w 2 kolejnych oczkach 2 pojedyncze słupki. W trzecim oczku 2 podwójne słupki robię. I tak będę powtarzać do końca tego rzędu, czyli w 2 kolejnych oczkach robię 2 półsłupki, w trzecim pojedyncze, w trzecim oczku robię 2 półsłupki razem. Raz, 2 i w trzecim 2 półsłupki razem. I zbliżam się do końca rzędu czwartego. I zakończyłam rząd czwarty. Nitki się nie będę pozbywać, ona pójdzie do środka głowy. I teraz mam 24 półsłupki. I robię rząd piąty i zrobię w 3 kolejnych oczkach 3 pojedyncze słupki. 2 i 3. W czwartym oczku robię 2 podwójne słupki. Robię 2 półsłupki razem. W 3 kolejnych oczkach po 1 półsłupku, a w czwartym oczku 2 półsłupki razem. I tak przerabiam do końca tego rzędu, czyli piątego. I zbliżam się do końca rzędu piątego. Zrobiłam 5 rzędów. Piąty rząd liczy 30 półsłupków. I teraz zrobię rząd 6., 7., 8. i 9, gdzie będę przerabiała w każdym oczku 1 półsłupek, czyli 30 półsłupków przerobię w każdym rzędzie. Przerobiłam rząd 6. i przerobiłam rząd 6. Przechodzę teraz do rzędu 7, w którym przerabiam znowu 30 półsłupków. Czyli w każdym oczku 1 półsłupek i tak do końca rzędu. Rząd 7 zakończyłam i robię rząd 8, w którym znowu przerobię 30 półsłupków.
czyli w każdym oczku jeden półsłupek. I rząd 8. Rząd 8 zakończyłam i teraz przejdę do rzędu 9, w którym również przerobię 30 półsłupków. Czyli w każdym oczku jeden półsłupek. I rząd 9 przerobiłam. Jak widzimy, głowa się formuje. I teraz robię 15, to już mogę wyrzucić tę nitkę. Robię 15 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 14, 12, 13, 14, 15 i te 15 i teraz wbijam się w 16 oczko głowy, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 i teraz wbijam się w to 16 oczko i robię półsłupek. I tak dalej, więc mamy teraz, tak teraz wygląda głowa żaby i teraz ja dalej przerabiam do końca tego rzędu półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i 15 i przechodzę do tych oczek łańcuszka, na których robię również oczka półsłupka. I teraz przerobię 2 rzędy, czyli 11 i 12 rząd, 30 oczek półsłupków będę miała. Czyli w każde oczko tutaj łańcuszka jeden półsłupek robię. Dwa, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Tak to wygląda. I teraz jeszcze jeden rząd, w którym przerobię 30 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30. Przechodzimy do rzędu 13. W rzędzie 13 będziemy zbierać te oczka,
Czyli przerabiamy 3 półsłupki w 3 kolejnych oczkach, 3 półsłupki, raz, 2 i 3, w 4. oczku, i łączę 2 półsłupki. I znowu raz, 2, 3, w 4. łączę 2 półsłupki razem. I tak do końca rzędu przerabiamy. I zakończyłam rząd 13. W ten sposób zmniejsza się nasza głowa. Teraz mamy 24 półsłupki. Rząd 14. W 2 kolejnych oczkach 2 półsłupki pojedyncze. W 3. oczku łączę 2 półsłupki razem. I znowu raz i 2, 2 pojedynczych, w 2 kolejnych oczkach 2 pojedyncze słupki, w 3. słupku łączę 2 półsłupki razem. I tak przerabiamy do końca rzędu. I kończę rząd 14. Rząd 14 zakończyłam. Tak na tę chwilę wygląda głowa żaby. Przerobię teraz 2 rzędy, czyli 15 i 16. W każdym rzędzie przerobię po 18 półsłupków. Czyli w każdym oczku pojedynczy półsłupek. Raz, 2. 3, 4, 14, 15, 16, 17 i 18. Czyli mamy rząd 15 zrobiony i teraz rząd 16, w którym znowu przerobię 18 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17 i 18. Przerobiłam 16 razy 16 rzędów półsłupkiem. Teraz w 17 rzędzie robię tylko 2 półsłupki. Raz, 2. I przechodzę do rzędu 18, w którym łączę ten otwór ze sobą. Czyli mam 18 półsłupków i teraz łączę półsłupkiem. Raz, 2, 2, 3,
7 i 8. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli mam 9 półsłupków razem. I teraz ostatni 9, jeszcze jeden półsłupek robię i w tej chwili mam 10 półsłupków. I robię oczko łańcuszka i przechodzę na drugą stronę, odwracam robótkę. Zrobiłam rząd 18. I teraz przechodzę do rzędu 19, gdzie zaczynam robić ciało żaby. I zrobiłam jedno oczko łańcuszka i w pierwszym oczku robię 2 półsłupki. Raz, 2 i dalej przerabiam pojedynczymi półsłupkami. 3, 4, 7, 8, 9, 10 i w ostatnim robię 2 półsłupki. I teraz 2 półsłupki, to razem mam 11 półsłupków. I oczko łańcuszka i odwracam i robię następny rząd, czyli znowu na początku i w pierwszym i ostatnim oczku po 2 półsłupki. Raz, 2, 3, 9, 10, 11, 12 i jeszcze jeden półsłupek. Razem mam 13 półsłupków. I teraz robię oczko łańcuszka. I teraz mam 13. I nie obcinamy tej nitki. Cały czas tą samą nitką robimy dalej. I przystępujemy do ręki żaby. Wykonuję 21 oczek łańcuszka. Jedno mam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21 oczek łańcuszka zrobione. I teraz robię łapy żabie. Łapy żabie. Wliczam, nabijam nitkę na szydełko. Wbijam się w 4 oczko łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. Robię słupek. Raz, 2. A następnie 3 oczka ścisłe. Raz, 2 i 3. 3 oczka ścisłe zrobione i tak to wygląda. I robię drugą, kolejną łapę i robię 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawijam nitkę i wbijam się znowu też w 4 oczko łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. I robię słupek. Trzy oczka ścisłe. Dalej robię. Raz. Druga łapa zrobiona. I teraz znowu 7 oczek łańcuszka. Raz,
6, 7. Jak widzimy, ono ma tu 4 takie. 7. I znowu nawijam nitkę i wbijam się w czwarte oczko łańcuszka. Raz. Robię słupek. W 3 kolejnych oczkach robię oczka ścisłe. Raz, 2 i 3. I robię czwartą teraz. I znowu 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 7. Nawijam nitkę. Wbijam się w czwarte oczko łańcuszka. Raz, 4. Robię słupek. Raz, 2. W 3 oczkach kolejnych łańcuszka robię oczka ścisłe. I teraz wbijam się tutaj w takie lubki. Raz, 2, 3. Czyli mam 4 takie lubki i przeciągam nitkę. I w ten sposób połączyłam je razem i teraz robię półsłupki w kolejnych oczkach łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 14, 'i teraz zrobiłam 14 półsłupków. Tak wygląda ręka żaby wykonane. I teraz łączę tę rękę z ciałem żaby i robię w pierwszym oczku tego ciała 3 półsłupki. Raz, 2, 3 i dalej robię też półsłupki. Raz, 10, 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. I teraz robię znowu drugą rękę żaby z drugiej strony i robię 21 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 19, 21. I znowu, tak jak poprzednio, wbijam nitkę i wbijam się w czwarte oczko łańcuszka. I robię słupek. I w kolejnych 3 oczkach robię 3 oczka ścisłe. I znowu 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 6, 7. Nawijam nitkę, wbijam się w czwarte oczko łańcuszka. Raz, 2. Wszystko wygląda tak. I przechodzę do kolejnych oczkach łańcuszka do półsłupków. Raz, 2, 3, 4,
13 i 14. I tak wygląda druga ręka. I teraz znowu, tak jak poprzednio, w pierwszym tym oczku ciała żaby robię 3 półsłupki. W ten sposób łączę tę rękę. Raz, 2 i 3. I dalej przerabiam pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 9, 10, 11, 12, 13. Teraz robię oczko łańcuszka i przechodzę do tak zwanego ciała żaby, czyli wbijam się w pierwsze oczko i robię raz, 2, 3, 4, 5, 11, 12 i 13 i 14 i oczko łańcuszka. Czyli tę zakładkę będę robiła na szerokość 14 półsłupków. Półsłupkami po 14 półsłupków będę przerabiała w każdym rzędzie, żeby wykonać ciało żaby. W tej zakładce, która ma 33 cm długości całkowitej, czyli z nogami, przerobiłam 36 rzędów do pierwszej nogi. A w tej przerobiłam, która ma 30 cm długości, przerobiłam od tej drugiej ręki 29 rzędów do pierwszej nogi. I teraz będziemy robić ciało żaby, czyli zawsze na końcu będziemy robić oczko łańcuszka, po czym przechodzimy na drugą stronę i robimy 14 rzędów i robimy półsłupka. W kolejnym rzędzie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I znowu oczka łańcuszka i przechodzimy na drugą stronę i znowu 14 oczek półsłupka. 2, 3, 12, 13, 14 i oczko łańcuszka. I teraz tak robimy, każdy robi taką długość, która mu odpowiada. Po przerobieniu tych rzędów, tego ciałka, spotkamy się, kiedy dojdziemy do pierwszej nogi naszej żaby. Tak wygląda na tę chwilę ta zakładka, żaba. Przerobiłam 30, od tej drugiej ręki, przerobiłam 39 rzędów półsłupka, a teraz zwężę trochę tutaj na dole i będę przechodziła do wykonania nóg. Czyli
W następnym rzędzie na początku kończę oczkiem łańcuszka i teraz w tym następnym rzędzie zmniejszam z 2 półsłupków na początku, robię 1 półsłupek. Przyciągam nitkę i skracam. I mam 1 półsłupek mniej i teraz przerabiam tak jak poprzednio, czyli 1 półsłupek w każdym oczku. I na końcu tego rzędu znowu zmniejszę o 1 półsłupek. I zmniejszam. I oczko łańcuszka na początku, na końcu. I przykładam dalej. I teraz przerabiam 12 półsłupków w następnym rzędzie. Raz, 2, 3, 4, 9, 10, 11 i 12. I mam 12 półsłupków, oczko łańcuszka i teraz przechodzę do kolejnego rzędu, włóczki nie obcinam, przechodzę dalej i robimy nogę żaby, czyli robię 31 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 31. Aczkolwiek w oryginalnym przepisie autor zaleca 41 oczek łańcuszka, tak aby te nogi były dłuższe. Ja robię 31 oczek. I teraz zrobimy łapy do tej nogi, a więc będziemy robić podobnie jak ręce. Tu jest 4 łapy, a my zrobimy przy nogach 5 łap. I robimy tak jak poprzednio, czyli nawijam nitkę, odliczam 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. Wbijam się w 4 oczko łańcuszka i robię słupek. Następnie w kolejnych 3 oczkach łańcuszka robię 3 oczka ścisłe. Raz, 2 i 3. I znowu 7 oczek łańcuszka robię. 2, 3, 7. I znowu nawijam nitkę, wbijam się w 4 oczko łańcuszka, robię słupek i w kolejnych 3 oczkach robię oczka ścisłe. Raz i znowu robię tak samo i 3. łapę robię. Znowu 7 oczek łańcuszka. 2, 7. Nawijam nitkę. Wbijam się w 4 oczko łańcuszka. Raz, 2, 3 i 4. Robię słupek. I w 3 kolejnych oczkach robię oczka ścisłe. Raz, 3. I znowu 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 7.
nawijam nitkę, łańcuszka, wbijam szydełko i robię słupek. A w 3 następnych, tak jak wcześniej, oczka ścisłe. Raz i 3. 4 łapy zrobione i teraz 5, ostatnia. Raz, 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 2, 7. Nawijam nitkę na szydełko, odliczam 4. Raz, 2, 3, 4. Wbijam się w 4 oczko łańcuszka i robię słupek. I w 3 kolejnych oczka ścisłe. Raz, 2, 2 i 3. I teraz łączę te 5 łap ze sobą, czyli mam takie tutaj lubki. Wciskam szydełko. Raz, 2, 2, 3, 4. Razem mam 5 i przeciągam nitkę przez nie wszystkie. Przez te wszystkie. I oczko ścisłe. I teraz dalej na reszcie tego łańcuszka, tak jak przy ręce, robię półsłupki. Raz. Dwa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 21, 22, 23, 24. I teraz łączę 3 oczkami półsłupka, ciało z nogą. Raz, 2, 3. I teraz tak ona wygląda. Tu połączyłam 3 oczkami półsłupka i przerabiam dalej do końca ten rząd. Raz, 2, 3, 11 półsłupków. Oczko łańcuszka robię i teraz tak wygląda. I teraz zrobimy drugą nogę żaby i te 5 palców też tak samo. I robimy ją tak samo, ale o 4 oczka łańcuszka. Miała 31, to ja zrobię 31, a ja zrobię 35 oczek łańcuszka i teraz 35 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 32, 33, 34, 35. I robię pierwszą łapę żaby, nawijam nitkę na szydełko, wbijam się w 4. Raz, 2, 3. Czyli dokładnie powtarzam jak przy rękach i przy pierwszej nodze żaby. I znowu te 3. Raz, 2 i
3. I znowu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I spotkamy się po wykonaniu tej łapy. Drugą nogę łapę żaby zrobiłam. 28 półsłupków. Ma ta łapa bez tych, ta noga bez tych tutaj palców. I teraz jeszcze połączę Teraz połączę tę łapę z tym ciałem 3 półsłupkami w jednym oczku, tak jak poprzednio. Raz, 2 i 3. I dalej przerabiam pozostałe półsłupki. Czyli przerobię 10 półsłupków. 2, raz, 2, 3, 4, 9 i 10. I zrobię taki kuper jak tutaj, czyli jeszcze jeden rząd, ale zmniejszę o 2 półsłupki. Na początku i na końcu zmniejszę po jednym półsłupku. A więc znowu oczko łańcuszka i zmniejszam. Raz i 2. Z 2 półsłupków robię 1. Czyli mamy raz, 2, 2, 3, 4, 5, 6 i teraz 7 i teraz zmniejszam. Będzie 8 półsłupków. I tak zakończyłam. Teraz obetnę w końcu tę nitkę. Przeciągam ją. Tak jak tutaj. Przeciągam tę nitkę i chowam igłą w robótkę. Tak wygląda ta zakładka. Teraz zrobię podniebienie, czyli zrobię kółko, które będzie miało 30 półsłupków. I zaczynam. Robię magiczny pierścień, na którym robię 6 półsłupków. Przyciągam. Raz, 2, 3 i 6. Przyciągam. Sześć półsłupków wykonałam. Teraz łączę ten rząd ze sobą oczkiem ścisłym i przystępuję do kolejnego rzędu, w którym robię w każdym oczku robię 2 półsłupki. Raz, 2, 2, 3,
3, 4, 5, 11 i 12. Czyli z magicznym pierścieniem 2 rzędy zrobione, mam 12 półsłupków. Przechodzę do rzędu trzeciego i robię w pierwszym oczku robię 1 półsłupek. W kolejnym 2 półsłupki razem. I tak na przemian tego rzędu. I mam 18 oczek. Mam 3 rzędy zrobione i 18 półsłupków. Robię rząd czwarty. W pierwszym oczku robię 1 półsłupek, w drugim 1 półsłupek, w trzecim 2 półsłupki razem. 1 półsłupek, w następnym oczku, w drugim oczku znowu 1 półsłupek, w trzecim 2 półsłupki razem i tak robię do końca tego rzędu. Zakończyłam rząd czwarty i mam 24 półsłupki. I teraz, jak widzimy, każdy rząd zwiększa się o 6 półsłupków. I teraz robię rząd piąty, czyli w 3 pierwszych oczkach pojedyncze półsłupki. 1, 2, 3. W 4 półsłupku robię w 4 oczku robię 2 półsłupki razem. Czyli w 3 pierwszych po 1 półsłupku. 1, 2 i 3. W 4 oczku 2 półsłupki razem. I tak robię do końca tego rzędu. I zakończyłam to kółko, które będzie robić za podniebienie. Odcinam, zostawiam dłuższą nitkę, przyszyjemy to podniebienie i teraz tu zakończę oczkiem ścisłym i przeciągnę tę nitkę. A teraz robię język żaby z tego samego gatunku włóczki, czyli na początku dłuższą nitkę i teraz 30 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 30. Mamy 30 oczek łańcuszka i teraz zahaczamy o 4 oczko łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i wykonuję 1 słupek. Jeden słupek. Teraz wykonujemy w kolejnym oczku 1 słupek. I w kolejnym oczku 1 słupek podwójny, czyli nawijam nitkę i
Przeciągam przez te wszystkie. I wzdłuż teraz wykonuję 25 półsłupków z narzuconą nitką. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wygląda półsłupek podwójny, czyli półsłupek z narzuconą nitką. 11. 4 i 25, czyli mamy 25 półsłupków podwójnych wykonanych. I teraz odcinam tę nitkę, przeciągam. I teraz to zostawiam tę nitkę. Mocujemy język do podniebienia. Przeciągam szydełkiem tej nitkę. Tak. I z drugim końcem robię tak samo. Te dwie nitki na lewej stronie. Przywiązuję mocno. I mamy podniebienie z językiem. I teraz wypcham tę głowę i przyszyję to podniebienie do wypchanej głowy. Nitki zostawię w środku i będę ich odcinać. Teraz przyszyję podniebienie żaby. Tę część włóczki, kawałek włóczki od podniebienia i tą włóczką przyszyję to podniebienie. I zaczynam tu z tej strony, od tego brzegu. Można oczywiście połączyć tę głowę z tym podniebieniem szydełkiem i przyszywam. Wkładam nitkę między te dwa oczka łańcuszka. Do końca to podniebienie. Chowam te nitki do środka.
Zostawiam tutaj ten łańcuszek. I dalej. I kończę. Jeszcze. Podniebienie przyszyte. I teraz chowam tę nitkę do środka. A teraz pokażę, jak zrobić oczy żaby. Robię je z białej włóczki i tylko na końcu włóczka grafitowa. Robię magiczny pierścień, na którym zrobię 6 półsłupków. Tu zmniejszę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ściągam tę nitkę, połączę oczkiem ścisłym ten pierwszy rząd. I w drugim rzędzie teraz robię w każdym oczku 2 półsłupki. Zrobię łańcuszek, oczko łańcuszka. I w każdym oczku 2 półsłupki. Raz, 2. Trzy. 4, 5, 6, 10, 11, 12. Czyli mam 2 rzędy zrobione z magicznym pierścieniem. I teraz trzeci rząd i w każdym oczku robię 1 półsłupek. Czyli przerobię te 12 półsłupków. Raz. Dwa. 3. 4. 11 i 12. I mam 12 półsłupków zrobione. I teraz w następnym rzędzie robię tylko 2 półsłupki w pojedynczych oczkach. Raz, 2. I tak oko zrobione. Tu trochę dociągnę. Stawiam dłuższą nitkę na przyszycie tego oka. Przyciągnę tę nitkę przez to oczko. I zrobione mamy oko. Tak wygląda. Teraz będziemy je kończyć. I teraz zrobimy tę część oka, czyli ja tu mam 2 już zrobione. 2. Robię sobie kółeczko. I w tym kółeczku przewijam z jednej strony. Raz, 2, 2 i z tej strony raz i 2 i teraz ściągam i przewiążę i mam taką kulkę.
przeciągnę te dwie nitki do środka oka i teraz je zawiążę 2 razy. I mamy takie oko gotowe. Tych nitek nie będę obcinać. Schowam je, przyszywając do środka. Drugi zrobię tak samo. Oko. Więcej takie same na długość. I teraz przyszyję oko żaby, czyli zostawię jeden rząd półsłupka i będę przyszywać. Jedno oko przyszyłam, jak widzimy, a teraz przyszyję drugie oko. Pokażę, jak to zrobiłam. Już nie wypycham tego oka, ponieważ zostawiłam dosyć długie nitki od tej białej części i te nitki włożyłam do środka. I teraz przyszywam to oko. I tutaj ten łańcuszek, w środek tego łańcuszka wbijam igłę. I tak przyszywam dookoła. Teraz jeszcze raz idę dookoła z tą nitką i teraz wkładam igłę tak, żeby zahaczyć o aby zahaczyć o tą górną część łańcuszka. Tak wygląda z tyłu. I teraz dalej kończę. I kończę. I przerzucam tę nitkę do środka.
Odcinam. I tak wyglądają oczy, przyszyte oczy żaby. I jak widzimy, że tu są te węzełki z tej grafitowej wełny, które zostały przywiązane od środka do tego oka. Tak wygląda ostatecznie nasza żaba. Tu jeszcze powiem, że to podniebienie można było też i tak przyszyć, czyli za oczka, ale ja przyszyłam, jak wcześniej pokazywałam, tak, żeby widać tej nitki. Tak wygląda ostatecznie żaba, zakładka do książki. Trochę jest przy niej zabawy, ale też jest i efekt. A tak wygląda z tyłu. Można ją zrobić z każdej włóczki średniej grubości. Tak wygląda z tyłu żabka, a tak z przodu. Zachęcam do jej wykonania. Proszę o subskrypcję i komentarze. Dziękuję.